Cześć, witamy na kanale Endless Travel. Film, który za chwilę zobaczycie, w ogóle miał nie powstać. Na Podlasie pojechaliśmy po zakupie nowego sprzętu i tam się go chcieliśmy nauczyć. Ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w tamtych rejonach, skłoniły nas jednak do pokazania nagranych materiałów. Nie dość, że Podlasie to jeden z biedniejszych rejonów naszego kraju, to w ostatnim czasie znane jest szczególnie z konfliktów. Nie chcielibyśmy, żeby wschodnia Polska kojarzona była jedynie z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej czy z wojną w Ukrainie. Mamy ogromną nadzieję, że szaleńcy odpowiedzialni za te wydarzenia poniosą srogie konsekwencje w najbliższym czasie. Wbrew temu, co się tam dzieje, Podlasie to bardzo spokojne miejsce, gdzie można spędzić czas blisko natury. Chcemy pokazać Wam atrakcje, do których udało nam się dotrzeć, a jest tego naprawdę sporo. Może i zachęcimy Was do odwiedzenia tych miejsc, bo to jedyny sposób, w który możemy wesprzeć mieszkających tam ludzi i pomóc im pozbierać się po tym trudnym okresie. Zatem zapraszamy Was na Podlasie. Pierwsze, co zwróciło naszą uwagę po wjeździe na Podlasie, to wszechobecne bociany. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy tylu gniazd i tylu brodzących bocianów po polach i łąkach. Okazało się, że Podlasie to kraina bocianów. To tutaj na przełomie marca i kwietnia zlatują z ciepłych krajów, zakładają gniazda, składają jaja i odchowują młode, żeby pod koniec lata znów wyruszyć w podróż do Afryki. W małej wsi Pętowo w 2001 roku powstała Europejska Wioska Bociania. Jest to jedna z 15 takich wiosek w Europie, a taki tytuł może otrzymać tylko jedna wieś w kraju, która jest zaangażowana w ochronę bocianów białych i przyrody. Teren jest przepiękny, gospodarstwo położone jest nad Narwią wśród łąk. Właściciele zajmują się również hodowlą koni. Można tam wynająć pokój do spania, organizowane są też imprezy okolicznościowe. Ale najważniejsze, że można się tam dowiedzieć wielu ciekawostek o bocianach. Choćby taką, że głównym pożywieniem bocianów nie są wcale żaby. Na terenie gospodarstwa są dwie wieże widokowe, z których można obserwować te ptaki. Gniazd jest kilkadziesiąt. My byliśmy tam w lipcu i mieliśmy okazję zobaczyć, jak młode bociany siedzą jeszcze w gniazdach i czekają, aż rodzice przyniosą im jedzenie. Na nas to miejsce zrobiło ogromne wrażenie. Tym bardziej, że atrakcją nie są tam tylko bociany. Na przykład na młode łabędzie można patrzeć godzinami.
Będąc na Podlasiu, nie możecie pominąć Białowieskiego Parku Narodowego. Oprócz pokazowej zagrody z żubrami, jest też bardzo ciekawa ścieżka żebra, którą proponujemy odwiedzić, bo naprawdę fajny spacer, można zobaczyć, jak wygląda ten las. Krótki spacerek na pewno dobrze wam zrobi, tylko pamiętajcie, żeby zabrać coś ze sobą na komary. Puszcza Białowieska to wyjątkowy na skalę europejską kompleks leśny rozciągający się po polskiej i białoruskiej stronie. Polska część to powierzchnia około 580 km², a cała puszcza zajmuje 1250 km². Znajdują się tu nienaruszone przez człowieka ekosystemy z bogatą florą i fauną. Można również podziwiać 500-letnie drzewa, które są chronione w rezerwatach ścisłych i do których można wejść jedynie z przewodnikiem. Ścieżka ma ponoć około 4 km, ale nie wiem, czy w jedną, czy w dwie strony, bo nie doczytaliśmy. Nie ma tutaj zasięgu, także jak chcecie sobie coś przygotować, to zróbcie to wcześniej. Ścieżka prowadzi do rezerwatu pokazowego żubrów, także można sobie zrobić długi spacer z podziwianiem tych zwierząt w zamknięciu, jak ktoś lubi zwierzęta w zamknięciu. Możecie zobaczyć rysia, żubry, dziki, sarny, jelenie, łosie. I koty. Jak się ten żubro bydło nazywało? Żubro bydło, nie wiem. W Puszczy Białowieskiej ze względu na jej unikatowy charakter utworzono aż 20 rezerwatów. Jednym z nich jest właśnie rezerwat pokazowy żubrów, utworzony w 1929 roku w celu ratowania ginącego żubra. Główną atrakcją tego miejsca są oczywiście żubry. Na powierzchni około 27 hektarów w warunkach zbliżonych do naturalnych można zobaczyć wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyjących w puszczy oraz wiele innych zwierząt. Głęboko w puszczy ukryte jest tajemnicze miejsce mocy. To prawdopodobnie dawny ośrodek kultu ludów pogańskich. Nagromadzone jest tu promieniowanie, które ma pozytywny wpływ na organizm, a osoby szczególnie wrażliwe mogą poczuć jego działanie.
My chyba do takich nie należymy, bo zupełnie nic nie odczuliśmy. Obszar ten otoczony jest kamiennym kręgiem, a wokół rosną drzewa o nietypowych kształtach. Klimat rodem z horrorów. Rzeka Narew zwana jest polską Amazonką. Podobieństwo zapewne wynika z licznych odnóg wijących się w dolinie, które tworzą skomplikowaną sieć rzeczną. Narwiański Park Narodowy to przede wszystkim mokradła, torfowiska i łąki, które są domem dla wielu gatunków owadów, płazów i gadów. Narwiański Park Narodowy to najrzadziej odwiedzany park narodowy w Polsce, a ma naprawdę rzadką atrakcję, można połazić po bagnach. Niewątpliwie jedną z głównych atrakcji Narwiańskiego Parku Narodowego są ruchome kładki, które trzeba samemu przeciągnąć, żeby się przedostać na drugi brzeg rzeki. Na terenie parku jest wiele szlaków turystycznych. Jednym z najciekawszych jest kładka Waniewo-Śliwno, którą właśnie możecie zobaczyć. To kwintesencja Narwiańskiego Parku Narodowego. Poza Puszczą Białowieską i Narwiańskim Parkiem Narodowym na terenie Podlasia znajduje się największy chroniony obszar w Polsce, czyli Biebrzański Park Narodowy. Podobnie do narwiańskiego charakteryzuje się licznymi torfowiskami i bagnami, które otaczają koryto rzeki Biebrzy. Oprócz tego, że jest to dom dla 270 gatunków dzikiego ptactwa, można tu spotkać króla polskich bagien – łosia. Przez park przebiegają setki kilometrów szlaków, na których znajduje się mnóstwo platform i wież obserwacyjnych, z których można podziwiać tutejszych mieszkańców. Na tym zakończymy ten odcinek. Zrobił nam się trochę film przyrodniczy, ale takie uroki Podlasia. W kolejnym odcinku pokażemy Wam dla odmiany, jak bardzo jest to zróżnicowany pod względem kulturowym i religijnym rejon i co można tam zobaczyć oprócz łąk, lasów i pól. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego filmu, zasubskrybuj nasz kanał, a nic Ci nie umknie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.